Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym wideo na kanale. Jak pamiętają starsi widzowie, zapewne posiadaliśmy w domu, czy nawet u mnie, sporo ekspresów kolbowych DeLonghi. Byliśmy z nich bardzo zadowoleni, a dzisiaj przyszedł czas na Magnifikę Evo, czyli pierwszy z tych automatycznych w pełni ekspresów. Mieliśmy jeszcze Stylosę po drodze. Linki Wam oczywiście podrzucę na koniec wideo i pod filmem. A dzisiaj Magnifica Evo z systemem Latte Crema Hot. Opakowanie jest spore, ale sam ekspres jest dosyć kompaktowy i na tym nam zależało. Modeli jest sporo, to jest chyba 290.61. Są też modele inne. Nawet ten model ma jeszcze inne wariacje, bo ma różne kolory. My mamy kolor czarny, ale są jeszcze całkowicie srebrne, półsrebrne. Są jeszcze z różnymi innymi wariantami. To chyba chodzi tylko o warianty kolorystyczne, chociaż na przykład nie wiem, czym się różni ten od tego, na dobrą sprawę. No ale zapewne jakieś różnice są. Oczywiście ja mam ekspres z dystrybucji polskiej, natomiast producentem jest, tutaj oddział jest z Czech, widzę, z Włoch. Model 290/61, 1450 W maksymalnie. W szczycie DeLonghi jest oczywiście włoską firmą, ale jest też model, słuchajcie, uważajcie, z końcówką 51 i on ma Steama, kija czy patyk do spieniania mleka. To jest model no teoretycznie niższy. Mamy jeszcze opisane, że pierwszy to jest pojemnik na ziarna 250 gram. Tutaj mamy, później mamy kolorowe ikony umożliwiające wybór kawy. Trzeci to jest oczywiście karawka na mleko z technologią Latte Crema Hot i funkcją samoczyszczenia. Czwarty to jest tacka ociekowa z wymywaną kratką. Piąty to mamy sam wyciągana i dająca się do mycia jednostka zaparzająca. Tam w środku jest. No i szósty to jest regulowany dozownik kawy dla filiżanek do 142 mm, czyli dosyć wysokie też wchodzą. No i to w zasadzie wszystko. Tutaj więcej informacji nie mamy. W środku mamy instrukcję do czyszczenia i konserwacji, a pod spodem sama jednostka zaparzająca. Przepraszam, sam ekspres w zasadzie, sama jednostka centralna. Dostajemy też instrukcję i łyżeczkę do sypania kawy. Słuchajcie, mamy sam ekspres i to w zasadzie będzie wszystko. Tu jest jeszcze jakieś pudełko, a poza tym już niczego więcej nie mamy. Panel dotykowy. Co otrzymujemy w tym pudełku? Tu jest do odkamieniania zestaw początkowy. Jest karawka i jest filtr do wody. I to wszystko. Jak widzicie, mamy tutaj stary ekspres DeLonghi, jest jeszcze młynek DeLonghi, a ta maszyna zastąpi te dwa urządzenia, ponieważ ma i młynek, możliwość wrzucania kawy mielonej, no i ma też oczywiście automatyczny spieniacz. W zestawie mamy instrukcję i jak widać mamy tester do twardości wody, ale nie musicie z niego korzystać, bo domyślnie jest ustawiony na najwyższy poziom, więc można tak to zostawić. No ja będę musiał skonfigurować, słuchajcie, go teraz, bo miga mi po napełnieniu wody i ustawić pierwsze parametry, a następnie dopiero sprawdzić, jak parzy kawę. I 2 razy naciskamy ten klawisz.
Chyba się czyści. To już. Powtarzamy czynność drugi raz. I teraz czyści układ do zaparzania kawy. Dobrze, słuchajcie, kawa nasypana, ustawione na prawie najdrobniejsze mielenie. Na panelu sobie ustawimy intensywność kawy na 3. Nie mamy wrzuconego dodatku do kremy. Już powiem Wam, że trochę brakuje mi kofeiny, więc muszę sobie coś walnąć. Podstawiamy tutaj, opuszczamy trochę. Nasypałem sobie już cukru. Pierwsza kawa musi być u mnie słodka. No i jedzie. Trochę to może potrwać. Miga. No i płynie złocisty płyn. No ładnie to wygląda. Powiem Wam, że myślałem, że będzie głośniejszy, bo wszyscy narzekali, że zmarłych może pobudzić z rana, ale nie jest źle. Pytanie, czy tutaj mi wystarczy szklanki, bo tą pojemność, ale powinno starczyć. Tak, starczyło idealnie. Standardowe ustawienia. Jak widzicie, pianka się podnosi trochę. Krema jest naprawdę niezła. Podsumowując dzisiejszy film, ja jestem zadowolony z zakupu. Cena około 1500 zł, około 400 euro. I myślę, że za tą cenę jak najbardziej warto. Mamy Latte Crema Hot system od DeLonghi, czyli ten lepszy spieniacz. Nie jest to zwykły steamer, tylko taki dodatkowa karawka z mlekiem, co ułatwia przygotowywanie kaw mlecznych. Cała reszta no to jest ten sam pancerny zaparzacz w całej serii, bo tego Wam może nie powiedzą, ale wszystkie w zasadzie ekspresy DeLonghi Magnifica mają ten sam zaparzacz. On jest solidny i we wszystkich modelach jest taki sam. Różnią się tylko tak naprawdę albo systemem mlecznym, czy macie spieniacz, czy też właśnie taką karawkę na mleko, no i ilością dostępnych kaw mlecznych. Tutaj jest dodatkowo cappuccino, w podstawowym modelu jest chyba latte macchiato, tutaj mamy cappuccino. Są też wersje oczywiście z większą ilością kaw, ale to są jakieś doppio, longi i tak naprawdę one się niewiele od tego modelu różnią. No dodatkowo mamy jeszcze wersję z ekranikiem. Sami musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, czy warto te 100 euro czy 1000 zł dopłacać nawet do 100-200 nawet euro, czy około 1000 zł dopłacać do ekranu. Niby ułatwia on później oczyszczanie, bo pokazuje wszystko na ekranie, ale jest to jednak dosyć duża dopłata, a kawę robi identyczną, tu się nic z czym to nie będzie różnić, co najwyżej ilością kaw i tym, czy będzie miał karawkę, czy będzie miał kija, steamer, czy spieniacz, po prostu klasyczny na patyka, że tak to określę. Więc jeżeli materiał się Wam spodobał, ja jeszcze planuję nakręcić jakieś wideo o tym ekspresie po nieco dłuższej eksploatacji, to oczywiście zapraszam Was do lajkowania, łapki w górę, motywują mnie do kręcenia kolejnych filmów i pozycjonują lepiej to wideo, tak żeby
dotarło do wszystkich tych, którzy tak naprawdę potrzebują realnych i rzetelnych recenzji sprzętów. Oczywiście, jeżeli nie macie do tej pory subskrypcji, to proponuję zasubskrybować kanał, najlepiej z dzwoneczkiem, tak aby nie umknął Wam żaden nowy film na kanale. Na koniec jeszcze podlinkuję Wam, czy podrzucę Wam kilka innych ciekawych filmów na temat produktów DeLonghi, czy generalnie dotyczących kawy i ekspresów. Hej, hej, do kolejnego wideo.